Witam Was powtórnie. Słuchajcie, odcinek odcinkiem. Zaczynamy nowy odcinek. Słuchajcie, tak naprawdę to ja byłem w Polsce. Długo nie nagrywałem, ale ja nie mam zajawki na social media, ani na Instagram, który odpuściłem sobie, ponieważ firma Meta zaczęła mnie już tak bardzo irytować. YouTube to nie jest, słuchajcie, mój priorytet. Mam kupę innych na głowie rzeczy. Ja pracuję, ja żyję, nie żyję po prostu Instagramem ani YouTube'em. Ale zaczynamy, słuchajcie, nowy odcinek. Jestem już w Ameryce w sumie od miesiąca. Załatwiłem bardzo wiele fajnych spraw prywatnych. Dobra, musimy tu jakiegoś oberka trzasnąć. Wyjeżdżamy z mojego parkingu, gdzie właśnie nagrywałem przed momentem ten film wcześniejszy, który Wam właśnie tutaj polecam. Słuchajcie, odnośnie tego mojego samochodu, mówiłem już o nim, pewno nie powiedziałem bardzo wielu rzeczy jeszcze, ale ja nie pamiętam. To auto po prostu stoi, szkoda mi go jest, ale stoi, niszczeje. Kto ile da mi za niego, to go sprzedam, ponieważ mam koszty z nim związane. Nie chcę, już minęło mi bycie, słuchajcie, wyleczyłem się kompletnie z bycia owner operator w Ameryce. Szkoda po prostu mówić. Słuchajcie, w tym momencie jesteśmy w Chicago i jadę do sklepu. Pokażę Wam za chwileczkę mój sklep, taki, no nie mój, ale gdzie zaopatruję się w polskie artykuły. I jedziemy, spójrzcie gdzie. Słuchajcie, jedziemy z nim właśnie tutaj, jedziemy ze wschodu, z New Jersey, ale lepszy ryc niż nic. Słuchajcie, dalej w dalszym ciągu jest z tą pracą bardzo źle. Tutaj na lokalu kolega mój, Karol, cześć Karol, jeśli mnie oczywiście oglądasz, no też jeździ na lokalu, nie ma szału. Ale na over the road, czyli wszędzie, też nie ma szału. Słuchajcie, te przestoje, gdzie teraz stałem 2 dni, mój kolega wcześniej, Daniel, stał 5 dni w Salt Lake City, Darek 3 dni. Chłopaki, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że mnie oglądacie. Aczkolwiek niekoniecznie, bo ja, słuchajcie, ten kanał dedykuję w ogóle Polakom w Europie. Jeśli ktoś tutaj stąd mnie ogląda, to jest mi bardzo miło, ale tak naprawdę to ja nie mam tutaj co im do przekazania, bo tutaj każdy robi to samo, wiecie o co chodzi? Czy ja oglądałbym mojego kolegę, który robi tę samą robotę co ja? Nie wiem, powiem Wam, że nie wiem, bo ja w ogóle jestem tak zajęty tutaj w ogóle pracując, ja naprawdę jestem bardzo zajętym człowiekiem. Przestałem tak naprawdę rozmawiać z wieloma ludźmi, bo nie mam na to po prostu czasu. Coś tam realizuję sobie w Polsce pomału, bez spiny, bez żadnych tam emocji. Coś robię, ale to jest tak ekstra. Jestem zajęty. Czas na YouTube to jest taki mój czas. Słuchajcie, ten kanał prowadzę dla fanu. Tutaj moi koledzy wiedzą o tym, że to jest dla fanu, dla zabicia czasu. Ja nie potrzebuję atencji, słuchajcie, innych tak naprawdę. Nie potrzebuję oklasków i czegokolwiek. Robię to tak dla fanu, bo chcę Wam pokazać taką prawdziwą Amerykę. To w telewizji, co tam oglądacie, tak ponaginane, taka nieprawda. Ja już tego nie chcę komentować, ale totalna bójda na resorach. Szkoda po prostu komentować w ogóle tego. Ja Wam chcę pokazać, tak jak to wygląda. Pokazują może mniej niż inni, ale jak powiedziałem wcześniej, nie mam na to czasu. To jest takie tylko moja, gdy mam czas, ok, jestem już umysł wolny, mogę sobie ponagrywać, coś tam na tego YouTube'a wrzucę. Tak to nie. Także słuchajcie, lecimy do sklepu, pokażę Wam ten mój sklep i widzimy się za parę minut, dobrze?
Słuchajcie, jesteśmy właśnie na parkingu, to jest polski sklep, nie tylko polski, ale dużo, no mogę powiedzieć, że 60% tutaj artykułów jest polskich, prosto z Polski, także dla mnie jako dla Polaka to jest zbawienie, ponieważ te wszystkie artykuły spożywcze amerykańskie generalnie to jest dramat, jeśli chodzi o smak i o wszystko. Także idziemy na zakupy. Słuchajcie, pani mi już kroi tutaj polski ser Gouda, zupy każdego rodzaju, słuchajcie. Krupniczek bierzemy. Krupniczek, co tu jeszcze? Pierogi. Pierogi w ogóle w Ameryce robią, polskie pierogi robią szał. Słuchajcie, sushi tutaj pani robi na miejscu. To nie jest leżakowane, nie wiadomo jak długo. Tutaj, no nie wiem, czy Japonka, czy Chinka, czy Koreanka robi to właśnie sushi. Cena jakieś chyba $8,5. Nawet tanie dzisiaj są te winogrona. To oczywiście jest za funt, to nie jest za opakowanie. Czyli tutaj są prawdziwe polskie pączki, bo w całej Ameryce takich pączków po prostu się już nie kupi. Te donatsy, które są w sklepach, to skomasowany cukier i mąka i jajko, nic więcej. Słuchajcie, jeszcze niedawno ten cream do kawy, ja tylko ten używam, kosztował $3,5. W tym momencie kosztuje tyle. Słuchajcie, amerykańskie jogurty są po prostu tak okropne. Jestem w ogóle zwolennikiem jogurtów, jem ich na potęgę w Polsce, głównie Jogobella. Słuchajcie, tutaj to jest po prostu coś okropnego. Nie mają Amerykanie pojęcia nic o jogurtach. Nie kupują. Ceny artykułów spożywczych, tak jak wszędzie, bo w Polsce również,
tutaj wzrosły od 50 do 100%. Tak mniej więcej. Jeśli chodzi o transport, wszystko poszło na dół. I właśnie tak myślę, jak to możliwe, że wszystko, usługa, tutaj dookoła wszystko to jest od 50% minimum do góry, a transport na dół. Słuchajcie, kupuję sobie typowo takie emergency, jak już nie mam polskiego jedzenia, kupuję sobie polskie konserwy, ale wierzcie mi, że te polskie konserwy są dużo lepsze niż te amerykańskie wędliny, cokolwiek. To takie właśnie jest emergency, jakbym już nie miał nic, kupuję to niestety. Ale słuchajcie, jak ktoś był w Wojsku Polskim na poligonie w Nowej Dębie, to każdy wie, że konserwy były tak zwane psiny 30-letnie i jadło się. Także takie konserwy myślę, że też nie są złe. Słuchajcie, te wszystkie tutaj te lady, te regały, to są wszystko, nie lady, regały. Wszystko polskie artykuły, ćwikła, buraczki. Buraczki są bardzo dobre, kupuję sobie te Balls jak to się mówi po polsku, zapomniałem. Chodzi o toksyny, wyczyszcza cały organizm po prostu buraczek. Również ten napój tutaj po nim. Przyprawy, słuchajcie, wszystko tutaj jest generalnie polskie. Generalnie wszystko jest, biały barszczyk oczywiście, wszystko wegeta. Słuchajcie, zrobiłem zakupy. Za te zakupy jeszcze jakieś może 2-3 lata temu zapłaciłbym $100. W tym momencie 200 płacę. Zawsze od X czasu płacę już bo kupuję te same artykuły generalnie. Płacę w granicach $200. Słuchajcie, 100% wszystko do góry. Żeby było ciekawiej, to nie zarabiam więcej niż zarabiałem wcześniej, także życie generalnie w Ameryce to oczywiście nie jest wina Joe Bidena, bo trzeba po prostu nie wiedzieć chyba nic, żeby obwiniać tamtejsze rządy za te wszystkie inflacje. Tak po prostu jest na całym świecie, wszystko poszło do góry, bardzo do góry. Tutaj słuchajcie, reklamówki są do wyboru, do koloru, w sensie unlimited, mało tego przy kasach tutaj często, gęsto. My nawet nie musimy pakować towaru, przychodzi obsługa i nam pakuje tutaj z tej taśmy do reklamówek już wszystko. Jest inaczej, słuchajcie, niż w Polsce. Jak jestem w Biedronce w Polsce, dostaję po prostu szału. Oczywiście zgadłem, $203 tutaj za to wszystko. Ostatnio zapłaciłem 240, ale słuchajcie, wszystko jest potwornie drogie. Polskie wody, ja kupuję sobie ten gazowany, uwielbiam. Za te wody tutaj, to i 4 żywce Zdrój zapłaciłem właśnie $30. To jest bardzo dużo, ale niestety ja polskiej wody amerykańskiej nie mogę pić. Jest okropna po prostu. Tak powiem krótko, że nie mógłbym tutaj zarabiać $1000 tygodniowo, bo chyba nie przeżyłbym. Na pewno niektórzy wiedzą z Was, ile zarabia amerykański tracker. Słuchajcie, $1000 to ja nawet bym do samochodu nie wsiadał, albo bym o nim nie pomyślał. Zarabiamy dużo więcej, ale nie wszyscy tyle zarabiają, wiadomo o co chodzi. Słuchajcie, w tym momencie zaczynamy trasę na zachód. Ja już ją de facto zacząłem na wschodzie, w New Jersey, ale tutaj Chicago to jest taki, no, powiedzmy, hub. Często tu mamy doładunki, przeładunki, ale też zakupy. One są niestety, ale bardzo ważne. Bynajmniej dla nas Polaków, bo nie tylko ja kupuję tutaj w Chicago. Moi kumple również zawsze koniecznie muszą wpaść do polskiego sklepu. Słuchajcie, spójrzcie, jak będziemy jechać. W tym momencie główne miasto pierwsze to jest Omaha, Nebraska. Później można powiedzieć Cheyenne, Wyoming, a później to już Salt Lake City, Utah. Spójrzcie, jak jedziemy stąd tam. Okej, no właśnie. To jest w sumie Interstate numer 80. Słuchajcie, ona prowadzi z Nowego Jorku do San Francisco albo odwrotnie.
ale góry skaliste zaczynają się, można powiedzieć, w Cheyenne, Wyoming. Spójrzcie, gdzie to jest. Góry skaliste to są potężne góry, są bardzo szerokie i bardzo długie, bo się aż od Kanady do Meksyku ciągną. I można powiedzieć właśnie od Cheyenne, czyli to jest 1000 mil stąd, praktycznie do Sacramento, czyli kolejne 800 mil. Słuchajcie, 800 mil to jest 1300 km około, czyli one są tak szerokie. Słuchajcie, potężne góry, te wjazdy, one nie są takie właśnie strome, ale spójrzcie na taki bardzo ważny odcinek, bardzo niebezpieczny odcinek w Wyomingu. Uwaga! No właśnie, Cheyenne, Laramie, słuchajcie, tam jest tak zwana Góra Lincolna i tam jesteśmy na wysokości, słuchajcie, uwaga, 11 000 stóp, co daje nam około 3500 kilometrów. Słuchajcie, czyli jesteśmy, nasze polskie rysy mają 2499, czyli jesteśmy jeszcze kilometr wyżej, słuchajcie, niż nasz najwyższy szczyt w Polsce, czyli jesteśmy bardzo wysoko i tam właśnie dzieje się najwięcej, czyli potężne wiatry. Często może nie być śniegu, ale są tak wiatry, że są bany, czyli zakazy jazdów, traków lekkich i z naczepami. Chodzi o wiatr, żeby nie przewrócić. Tam często, słuchajcie, kiedyś było takie zdjęcie na wadze, na Waystation. Wszystkie traki na parkingu leżały na jednej stronie. Wiatr tak zawiał, że przewrócił wszystkie, tam było chyba ich z 15. Wszystkie przewrócił, leżały. Tam jest bardzo niebezpiecznie, słuchajcie. Ten odcinek właśnie Cheyenne, Laramie, tam trzeba uważać, ale mamy marzec. Można myśleć, że już jest ok. Nie jest ok, słuchajcie, bo tam ta wiosna przychodzi bardzo późno. Jednakże sprawdziłem pogodę, ma być względnie, także momencik, trzeba tutaj musimy pojechać na maksa w prawo, żeby tymi kołami tutaj nie poniszczyć, tylnymi kołami oczywiście. Tutaj ten wyjazd tam na tym skrzyżowaniu, powiem wam, że jest tak, trzeba po prostu wymusić, wiecie, tutaj jak wiele rzeczy w Ameryce tak naprawdę to trzeba wymuszać te pierwszeństwo przejazdu, bo można stać do rana, idealnie. Można stać do rana i nie wiedziesz, aczkolwiek jest już późno, już jest sobota. Teraz spójrzcie tam na lewo, tam jest południe i tak samochody jadą po prostu cały czas. Tutaj mam tak zwaną takie middle line na środku. To jest taki pas do skrętów w lewo, w prawo, zależy. Na ten pas najpierw muszę uciec tutaj, wykorzystując to, że z lewej nic nie jedzie i dopiero wpasowywać się na prawy pas, bo no niestety tutaj jest Chicago. To przedmieścia Chicago, słuchajcie, no samo Chicago to nie jest duże, bo to jest tam w sumie tutaj jeszcze Archer do Sistro, to jest Chicago. Są przedmieścia, ale całość to jest Chicago, wiecie, Warszawa, Pruszków, to jest wszystko tutaj razem. Ja na to wszystko mówię Chicago, bo tutaj no. Dobra, musimy, słuchajcie, w tym momencie użyć już, bo nie wiedziemy, słuchajcie, tutaj zawsze samochody jadą, czy z lewej, spójrzcie, z lewej, z prawej, tutaj według mnie jest ten market, powinny być światła, słuchajcie, tam jest jeden wyjazd, właśnie z parkingu są światła, ale niestety ja tamtędy raczej
nie mogę z naczepą jechać, czyli wykorzystuję tą ścieżkę, tę ścieżkę. Ja pierniczę. No i co? No i teraz musimy po prostu uderzyć. Tamci muszą oczywiście już zwolnić. Ale nie ma wyjścia. Nie ma po prostu wyjścia. Mam dwa wyładunki, słuchajcie, mam jeden wyładunek nad Salt Lake City, a drugi mam już pod Oregonem. Ale ja lubię, słuchajcie, lubię w ogóle jeździć na zachód, ja nienawidzę wschodu. Wschód Ameryki dla mnie to jest po prostu, to jakbym jechał ze Strykowa A2 do Konina, no to jest identycznie, słuchajcie. Ja w ogóle pochodzę z Łódzkiego, mieszkam niedaleko Zgierza, to jest miejscowość, to jest las, Grotniki. W Grotnikach w ogóle jest pochowany, mam dokładnie kilometr, słuchajcie, do cmentarza, gdzie jest pochowany Krzysztof Krawczyk. Ale mniejsza z tym, jestem z Łódzkiego. Tutaj jest południe Chicago i jeszcze jest północ, tak? No, na południu Chicago, słuchajcie, osiedlili się Polacy góralem, tak się mówi. Na północy to jest Łomża, Białystok, Zambrów. Tak jest. Na północy ciężko będzie znaleźć górala z Polski. Oni tutaj to południe Chicago to jest ich rewiry przeważnie. Ja tutaj przyjechałem w roku 2002. Oni na nas, na tych z centrum, mówiąc Łódź, Warszawa, Cepery. Czy Cepry, przepraszam, Cepry, tak, Cepry. Ja tu przyjechałem do kumpla, którego poznałem we Francji. I tak zostało już, słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam na północy, Jezus Maria, kurwa. Tam mi tak nie pasuje na tej północy, jest bardzo ciasno, wiecie. Tutaj południe jest takie bardziej rozciągnięte. Ale drogi są, słuchajcie, w całej Ameryce jednakowe. Jeden wielki bullshit. Floryda to jest jeden stan, który ja osobiście uważam, że ma najlepsze autostrady, najlepsze drogi. Nowy Jork, Kalifornia. Można pomyśleć, Kalifornia, turystyczny stan. Słuchajcie, tam to jest drogi. Chyba starożytni Rzymianie mieli lepsze drogi niż są w ogóle w Ameryce. Słuchajcie, bo to trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Budowa dróg Amerykę przerosła. Oni nie umieją, słuchajcie. Te wszystkie construction zone, które są, to są tak, te oznaczenia, to wszystko. Często, słuchajcie, jakieś nadbudówki są, albo nawet te oryginalne drogi pod takim kątem, słuchajcie, że wypycha w ogóle samochód, jest źle droga wyprofilowana i tak dalej. No słuchajcie, dramat. Amerykanie latają w kosmos, latali, bo już nie latają, pewno będą latać, ale no mówiąc krótko, nie potrafią budować dróg. Drogi europejskie, słuchajcie, są zdecydowanie nie potrafią budować dróg. Drogi europejskie, słuchajcie, są zdecydowanie lepsze. Tutaj, słuchajcie, wszystko leci na głowę. Jest jeden wielki bajzel w samochodzie za każdym razem, bo wszystko się po prostu kotłuje. No.
Słuchajcie, mamy do celu 1400 mil, to jest jakieś 2200 km. Ten dystans, 2200 km, słuchajcie, dla mnie osobiście to jest bardzo krótka trasa, wiecie. Ja generalnie jestem już znudzony jazdą po Ameryce. Znam tutaj chyba lepiej to wszystko niż własne miasto, a na pewno już niż Polskę. To jest krótka trasa dla mnie, 1400 mil. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle jeździć po Europie jakieś tam 500 km, wielka trasa. Tutaj 500 km to ja mam często na podjazd do firmy, jak rano zaparkuję w nocy i wiecie o co chodzi. A to nie jest trasa w ogóle żadna, ale... Słuchajcie, w takim razie wyjeżdżamy już z Chicago. Jesteśmy dokładnie, spójrzcie, tutaj. W tym momencie wezmę Highway 57 krótko i 80. I 80 już będziemy lecieć kierunek Salt Lake City, także jest ciemno, nadchodzi noc. Słuchajcie, ja sobie włączam coś tam, żeby sobie słuchać i widzimy się w takim razie jutro. Strzałeczka.